Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na kanale Alien Advlog. Adventurowo dzisiaj nie jest, dlatego że testujemy, jakby nie patrzeć, Cafe Racera. Dzisiaj mam na tapecie Junaka SR400, którego podwędziłem Robertowi z mamoto.pl i możemy uznać, że jest, powiedzmy, partnerem tego odcinka na przykład, nie? Dostałem Junaczka od Roberta, pojeździłem sobie nim już trochę i za chwilę Wam opowiem dokładnie, co sądzę o tym produkcie, o tym motocyklu. Zostańcie ze mną. Rzecz pierwsza, obok której absolutnie nie da się przejść obojętnie, to moim zdaniem naprawdę rewelacyjny wygląd tego motocykla. Zobaczcie, on wygląda trochę nawet jakby był customowy i spotkałem się po drodze przez ostatnie dni z kilkoma opiniami: o, ale fajnie porobiony motor, a potem, słuchajcie, to wyjeżdża tak z fabryki. I są ludzie zdziwieni. Nawet jak się podjedzie gdzieś w okolice, gdzie jest więcej dużych, takich, nazwijmy to, poważnych maszyn, ten zwraca uwagę wielu osób. SR400 jest takim świeżym, dość nietypowym na razie produktem na naszym rynku, ale ludzie doszukują się od razu, z czym on ma konkurować, tak jakby musiał z czymkolwiek. Ludzie doszukują się na przykład konkurencji z Duke'iem 390 od KTM-a, albo z G310R od BMW, albo tam z paroma jeszcze innymi tego typu produktami, nazwijmy to dużo bardziej markowymi, i te porównania są takie, no, zabawne, nie? Ale słuchajcie, w komentarzach pod kilkoma materiałami, które już się pojawiły w internecie o tym motocyklu, znalazłem też jojczenie. Przepraszam Was serdecznie, z całym szacunkiem, ale najprawdopodobniej znacznie starszych widzów, którzy nie mogą przejść obojętnie obok faktu, że kiedyś dawno temu jeździli Junakiem, na przykład M10, a teraz niby też Junak, on zupełnie nie jest polski, a polska motoryzacja mogłaby być taka albo z śmaka, a to nie jest polskie, to jest w 100% chińskie, tylko kupili sobie nazwę i brukają wielce szacowną Waszą pamięć o bardzo przeciętnym motocyklu. Przepraszam, jeździłem Junakiem M10 i uwierzcie mi, że najlepiej odrestaurowany ma dzisiaj wartość tak naprawdę kolekcjonerską i sentymentalną. Junak jak nie ciekł, to znaczyło, że nie miał oleju. Same materiały, jakość obróbki tego wszystkiego były tak zrobione, że nie dało się tego dobrze poskładać. I mówili to ludzie, którzy produkowali te motocykle, i mówili nawet dlaczego. Więc wiecie, ja rozumiem legendę Junaka M10, jeździłem takim, fajny parkot, ale świat idzie do przodu. Junak dzisiaj jest taki, jaki jest. Wygląda tak, jak wygląda. Jest robiony w Chinach. Jest zresztą robiony przez jedną z lepszych fabryk w Chinach. I tyle, nie? Porównywanie go do M10 z lat 60. bez sensu. Słów kilka na temat technikaliów i tego, jak się tym motorkiem jeździ. Pierwsza sprawa, silnik, jaki tu siedzi, to jest silnik Zhongshena. I Zhongshen pakuje go w jeszcze co najmniej dwa inne motocykle. Jeden nazywa się Zhongshen SC400, jeśli dobrze pamiętam. Jest zbudowany na tym Scrambler, który się nazywa RE3, ale jest też wersja wypuszczona na przykład na Wielką Brytanię, która nazywa się Cyclone RE3. Ciekawostka, jaką wygrzebał Robert na temat tego pochodzenia tego silnika, jest taka. Zhongshen jest firmą, która produkuje silniki dla grupy Piaggio. W grupie Piaggio znajduje się marka motocykli zwana Aprillo. I Aprilia miała pomysł, żeby zrobić 400. Projekt motocykla na 400 na dwóch garach upadł. No, a zgadnijcie, co zrobił Zhongshen i co teraz napędza ten motocykl. Mamy tutaj prawie 43 konie, 33 Nm momentu obrotowego, czyli jest całkiem nieźle jak na taką popierdółkę. Motocykl, no, do najlżejszych nie należy, bo 186 kg, ale zobaczcie. Da się z tym żyć, jak widzicie. Jakieś tam przyspieszenie to ma. Tak naprawdę największe problemy są, jak chcecie wyprzedzać gdzieś z prędkościami autostradowymi, bo wtedy troszeczkę czuć te braki momentu obrotowego, nie? Mamy tutaj upside downa, układ ABS, kurde, który też działa, zatrzymuje nas rewelacyjnie, naprawdę nieźle, jak na taki motorek.
I zobaczcie, jak to się prowadzi. Plusy, moi drodzy, tego motocykla, które ja znalazłem jeżdżąc nim dobrych kilka dni. Po pierwsze, absolutnie stylowa. Podoba mi się. To nie jest mój typ motocykla, mój styl motocykla, ale naprawdę ten motocykl mi się podoba. Po drugie, prowadzenie, dlatego że tym motocyklem naprawdę całkiem nieźle pojeździło mi się i gymkanę, i takie troszkę szybsze łuki, i prowadzi się spoko. Rama jest może troszeczkę taka miękka, więc jeśli chcecie pojechać jak na ten motocykl bardzo szybko, w szybkim łuku, to on będzie tak troszeczkę sobie falował, ale nie gorzej niż robi to mój Bigos na przykład. Słuchajcie, taka rzecz, którą widziałem na stronie Junaka jako takiego i widziałem w innych materiałach powielone, prędkość maksymalna około 140 na godzinę. Szczerze nie sprawdzałem z GPS-em, ale zegarowe 160 łamie. Tak tylko mówię. Ważne jest to, że motocykl jest wykonany z naprawdę sensownych materiałów. Tego wszystkiego jak dotykacie, to nie jest ta, wiesz, wiecie o co mi chodzi, że ludziom jeszcze w dalszym ciągu bardzo często kojarzą się chińskie motocykle zrobione z takiego plastiku, żebyś z zabawki dziecku nie kupił z czegoś takiego zrobionej, nie? A tutaj to wszystko jest naprawdę fajnie wykończone, będziecie widzieć to na przebitkach. Powiem Wam, że na przykład taki ten włączniczek to jest taki sam jak w Bartonach i taki sam jak w Wodżach i na przykład po jakości tego plastiku użytego do zrobienia na przykład przełączników, to tak troszeczkę trąci Chinami tu i ówdzie. Na przykład ta wielka chłodnica też znowu mi to spadło. Ale rzeczy, których bardzo często się czepiałem oglądając chińskie motocykle, to na przykład to jak wygląda dźwignia zmiany biegów albo podnóżek. Czasami to było takie sobie. Tutaj to naprawdę wygląda całkiem przyzwoicie. No ale, żeby nie było tak cukierkowo i lukierkowo, bo co prawda Robert dał mi ten motocykl, ale powiedział, żebym sobie mówił co chcę, szczerze jak uważam. No to mówię, to przejdziemy sobie teraz do minusów. Pierwszy i najważniejszy minus odnosi się do silnika. I chodzi mi tutaj o poziom wibracji. Naprawdę prawie w całym zakresie prędkości i obrotów ten motocykl naprawdę wibruje. Ciekawostka, której do końca nie kumam, o co chodzi. Tutaj mamy całą chłodnicę, nie? Mamy układ wydechowy idący tędy. Jadę sobie nim w gorący weekend, bo teraz nam się pogoda spartoliła. Jadę sobie w gorący weekend i nagle czuję, że centralnie tutaj mi grilluje udo. Grzeje mnie okropnie. Tu się nagrzewa. I tak myślę sobie, ej, dobra, ale przecież to jest taki kafiak, kolektor idzie, nie? Ale tak patrzę sobie w dół, ej, przecież kolektor to idzie całkiem dołem, tu nie ma prawa. I jedyne logiczne wytłumaczenie to jest fakt, że przewody cieczy chłodzącej tutaj oraz tutaj znajdują się wyłącznie po tej stronie. I być może zaburzają jakoś opływ powietrza i tutaj w nasze udo trafia więcej gorącego. Po tej stronie nie ma nic, z tej strony normalnie zimno, z tej strony grilluje udo. Od kanapy do podnóżka jest stosunkowo niedaleko i faktycznie ta pozycja jest taka dość mocno nasadzona, no ale to jest narzekanie ludzi z internetów, a nie moje. Ja bym tam na to nie narzekał. To jest Cafe Racer, on nie ma być wygodny do diaska, ma być ładny, niewygodny, dlatego ma taką kanapę, jaką ma. Myślicie, że tu pasażerowi ta kanapa jest dość taka gładka i śliska. Myślicie, że tutaj pasażerowi to będzie fajnie siedzieć i się trzymać? Albo myślicie, że tutaj to spoko się będzie zakładać bagaż? Nie, bo on nie ma być praktyczny. On ma być zarąbiście ładny i ma sprawiać przyjemność, że jak wchodzicie do garażu, to Wam się Micha cieszy. Kolejny za to poważny minus to zarąbiście głośne wiatraki. Damy mu sobie pochodzić i mam nadzieję, że uda się usłyszeć za chwilkę wentylatorki. A w międzyczasie powiem Wam o ostatnim minusie. Ostatnim minusem, jaki ja znajduję dla tego motocykla, dla tego motorka, jest fakt, że jest to Junak. Bo jakby to zrobił nawet głupi SWM, to ludzie by powiedzieli, ej, spoko, nie? Jakby to było Benelli, powiedzieliby, ej, spoko. A że zrobił to Junak, to tak, wiecie, nie wiem, nie? Jeden diabeł. Czekamy na te wiatraki. No gdzie te wentylatory? Dawaj temperaturę. No dobra, mamy jednak chłodny dzień. Nie udało mi się go nakłonić do tego, żeby odpalił wentylatory. Jest poniżej 10 stopni na dworze. Nie będziemy na niego czekać. Uwierzcie mi na słowo, że wentylatory są głośne. Przejdźmy do tego, dla kogo on może być dobrym rozwiązaniem, bo to jest ciekawe. Pytanie się rodzi, dla kogo taki motocykl będzie fajną opcją, a dla kogo nie? Moim zdaniem, jeżeli potrzebujesz motocykla na kategorię prawa jazdy A2, styl jest bardzo istotny,
jeśli nie kluczowy. No i oprócz tego stylu, fajnie jakby motocykl nie kosztował milionów monet. No i weźmiesz na klatę, że jest to Junak, a na przykład zdejmiesz emblemat, naklejki Junaka, tak jak w tym egzemplarzu, no to wygląda to naprawdę zacnie, bo zbudowanie takiego customa na jakimś starym paździerzu pochłonie tyle pieniędzy, co kupienie nowego, który jest na gwarancji. Musisz tylko brać na klatę, że jest to motocykl chiński, nie? Sprawdzi się w mieście, w koreczkach, jest sprawny, zwinny, bardzo fajnie jeździ i zdecydowanie w każdym mieście objedziecie każdą jedną puszkę. Tutaj nie ma mowy o tym, że zabraknie mu czegokolwiek. Trochę słabo będzie, jeśli będziecie chcieli jeździć tym z pasażerem w dłuższe podróże, bo kominy to też fajnie sobie pojeździcie, ale dłuższej podróży nie wyobrażam sobie, choćby ze względu na zwyczajnie mocno wiejący wiatr. A to jest 400, to nie jest jakaś tam 50, czy z całym szacunkiem 1 to 5, że będziecie jeździć 80 czy coś na godzinę, bo on chwila, moment, na trójeczce łapie praktycznie pakę, nie? Zobaczcie, teraz jedziemy 46 na godzinę, mamy niecałe 4000 obrotów. Więc zdecydowanie będziecie jeździć tym szybciej, wtedy wiatr jest uciążliwy. Jeżeli boisz się silnika Zongshena, mdlicie na samą myśl o tym, że Junaka produkują jacyś tam Chińczycy, albo w ogóle uważasz, że produkcja chińska to się do niczego nie nadaje i jedyne prawdziwe scramblery to buduje Triumph, opcjonalnie Ducati i etc., etc., no to nie kupuj, nie? Bo się zawiedziesz. Jeśli zapytacie mnie, jak to się będzie starzeć, to odpowiem wam, że ja tak samo jak w przypadku każdego najbardziej markowego nowego motocykla. Nie wiem i nikt z nas nie wie. Może będzie tak, że będą jeździć i będą nie do zarypania te motorki, a może okaże się, że przy jakimś stopniu zużycia coś w nim będzie szło nie tak i będzie wymagało serwisu, wymiany, akcji serwisowych, whatever. Więc nie wiem. Faktem jest, że Zongshen ma raczej niezłą renomę. Tutaj w tym temacie posiłkuję się słowami Kamila i jego opiniami, bo on się zna na tym bardzo dobrze. Ja tak średnio, ale jeśli Kamil mówi, że to jest Zongshen, to powinno być spoko, to znaczy, że powinno być spoko. Dobra, kochani, podsumowanie jazdy Junkersem SR400. Zrobił na mnie bardzo dobre i pozytywne wrażenie, mimo że jest to jednak Chińczyk i tu i ówdzie gdzieś tam to po troszeczku widać, ale robi generalnie całkiem pozytywne pierwsze wrażenie. Wygląd jest rewelacją, moim zdaniem. Mi się naprawdę podoba i pomimo, że to kompletnie nie jest klasa motocykli, w których się specjalizuję, to jeździło mi się nim bardzo przyjemnie. Czy jest to najlepszy motocykl, jakim jeździłem na świecie? Absolutnie nie, ale on nigdy nie obiecywał, że będzie najlepszym motocyklem, jakim jeździłem na świecie. Za to wydaje mi się, że całkiem nieźle dowozi. Jeśli ktoś dość świadomie chce sobie wybrać stylową furę, naprawdę nieźle wyglądającą za rozsądne pieniądze i weźmie na klatę fakt, że jest chińska, no to ten Junkers naprawdę może spełnić oczekiwania kogoś takiego. A mówiłem, że łapię 100 na trzecim biegu? Więc co tu dużo gadać. Junkers jaki jest, w nowym wydaniu każdy widzi. Dobry, co tam? Nic nie mierzymy, film nagrywam. O motorze, nowy Junak. Ile ten kosztował ten motor? 20 000 kosztuje. Nowy? Na koniec powiem wam tylko, że ten konkretny motocykl, ten konkretny egzemplarz możecie kupić w salonie mamotop.pl w Lubartowie od Roberta, znanego też z lubelskiej przystani motocyklowej. Ja nim pojeździłem i jest z nim wszystko w porządku, więc polecam dzieciom. Link do sklepu, a być może nawet do oferty tego motocykla znajdziecie w opisie, bo czemu miałbym Robertowi nie pomóc. No i co? Widzimy się w następnym odcinku, a następne to już będą takie bardziej terenowe, bo wiem, co mi się kroi, ale wam nie powiem. Będziecie musieli subskrybować, lajkować, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. A w międzyczasie możecie sobie obejrzeć inne golasy na moim kanale, chociażby Ducati Monstera, który wyświetli wam się gdzieś tutaj.